Witam wszystkich serdecznie. Na wstępie chciałem powiedzieć, że nie jestem ani youtuberem, ani specjalistą od skór. Jestem zwykłym zjadaczem chleba w zwykłej, przeciętnej kuchni. Natomiast jestem na pewno fanem od niedawna kapeluszy, australijskich kapeluszy ze skóry z kangura. Chciałbym jakby udokumentować dzisiaj, nie tylko dzisiaj, bo na pewno to zajmie kilka dni, konserwację kapelusza ze skóry kangura. Jestem posiadaczem obecnie dwóch kapeluszy firmy Barmach. Australijski kapelusz, jeden jest czarny, z takiej skóry, nie wiem czy dobrze będzie widać, przepraszam za światło, za bałagan też oczywiście przepraszam. Ta skóra jest jakby gładka, ponieważ kapelusz został zafarbowany. Natomiast drugi kapelusz mam na głowie, który bardziej przypomina, jest szorstki, przypomina trochę nubuk, tak? Nie wiem na ile dobrze będzie widać, myślę, że tutaj te wykończenia, o może teraz, ta skóra tutaj jest fantastyczna. Z tej strony wygląda to jak typowy zamsz. Nie wiem, czy dobrze widać. O, ok. Dlaczego te kapelusze są fenomenalne? Przede wszystkim skóra z kangura jest bardzo lekka, jest bardzo miękka. Z założenia kapelusze firmy Barmacha najczęściej są kapeluszami, które są składane z uwagi na swoją miękkość i elastyczność. Natomiast kłopot jest taki, gdyż kapelusze te kupiłem z drugiej ręki, są nowe oczywiście, natomiast strasznie śmierdziały papierosami, więc byłem zmuszony ten kapelusz umyć mydłem. Kłopot jest taki, że każda skóra, jeśli myje się mydłem, wysusza się i w efekcie, kiedy taki kapelusz, który został przysiągnięty wodą, zostawimy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej, ta skóra traci swoje właściwości, swoje naturalne oleje i wysusza się. Jeśli skóra się wysusza, to w efekcie zaczyna sztywnieć. Efekt tego jest taki, chciałbym to pokazać, że ten kapelusz ma trochę zawinięte boki, tak, tutaj. Im bardziej się go wysusza na słońcu, im bardziej on traci swoje naturalne właściwości, tym bardziej rod do tego kapelusza się zawija. Ten sam efekt uzyskamy, jeśli zostawimy taki kapelusz na przykład w nagrzanym samochodzie i to spotkało ten kapelusz, który mam na głowie, również możecie zobaczyć, jak to rondo jest sztywne. Tego nie było, tak? Ten kapelusz był naprawdę całkiem prosty, mniej więcej w ten sposób. Nie zostawiłem tego kapelusza na podszybiu, tak, że słońce padało na niego bezpośrednio. Zostawiłem go na dosyć niedługi okres czasu. Ten nie był myty, tak? To nie jest kapelusz myty. Zostawiłem go, auto się nagrzało, leżał sobie na siedzeniu, trochę schowany przed słońcem, niemniej jednak dla niego było to tak, jakbym go wsadził do piekarnika, no i efekt jest taki po prostu jak widać. W związku z tym mam tutaj potrzebę, żeby przywrócić ten kapelusz do życia, żeby zadbać ponownie o jego miękkość, więc ta skóra musi być odżywiona. To jest raz. Dwa, myślę, że to odżywienie skóry i odpowiednie natłuszczenie sprawi, że słońce nie będzie go tak katować, ponieważ po to jest kapelusz, oczywiście, żeby zabezpieczał nas przed słońcem. Niektórzy mogą się dziwić, jak skórzany kapelusz może nas, nie wiem, chronić przed słońcem, czy być w ogóle komfortowy. Zapewniam wszystkich, że kapelusz ze skóry, a nie jest to popularne, w mieście, w którym jestem, żyje ponad 120 000 mieszkańców. Widziałem może jedną osobę, która chodziła w skórzanym kapeluszu. Jeżeli chodzimy w temperaturze takiej jak teraz, mamy około 30 stopni,
pocimy się zazwyczaj w miejscu na tak zwanym potniku, czyli tutaj. Natomiast głowa jest naprawdę, nie jest mokra, tak jakby sobie ktoś wyobrażał. Jest naprawdę komfortowo, ten kapelusz świetnie chroni przed słońcem. Jest to też oczywiście ochrona przed deszczem. No i tu pojawia się pewien problem. Jeżeli upuścimy krople wody na ten kapelusz, to oczywiście on w tym momencie, jak jest trochę wysuszony, on tą wodę będzie wsiąkał. Jeżeli namoczyłbym ten kapelusz, to naturalnie te włókna zaczną się rozchodzić i to rondo opadnie, ale po wysuszeniu tego kapelusza, jeżeli on sobie odleży w temperaturze pokojowej, niestety to, co właśnie zrobiłem z tym, chcąc wyprostować to rondo, on znowu wraca do swojej formy. Więc myślę, że to wymaga po prostu lepszej kosmetyki i dlatego zdecydowałem się na wybór właśnie produktów profesjonalnej firmy, produktów światowej klasy, które za chwilę przedstawię. Nie wiedziałem do końca, jakie produkty wybrać do kosmetyki takiej skóry, więc poradziłem się specjalistów w sklepie. W ogóle jestem bardzo zaskoczony podejściem, myślę, profesjonalnym pracowników firmy, jak to strona się nazywa, multirenowacja.pl, którzy doradzili mi to, ale zanim doradzili mi wybór odpowiedniego kosmetyku, sami skontaktowali się z producentem. Myślę, że to się chwali i ta reklama się należy. Zaznaczę od razu, że ten film nie jest sponsorowany ani przez firmę Barmach, ani przez firmę Safir, ani przez sklep, który wymieniłem. Produkty te były kupione przeze mnie, to jest Paragon, żeby nie było. I tak, skoro już o tym mowa, to będę chciał zakonserwować ten kapelusz, przede wszystkim go odżywić, żeby ta skóra odżyła, nabrała swojej miękkości i zabezpieczyła też również przed wodą. Produktem Safir do skór olejowanej, taką wygląda. Gdzieś fokus schodzi. No dobra, myślę, że trochę to widać, ok. To jest raz. Myślę, że postaram się zmiękczać kapelusz. Prawdopodobnie jeden zabieg nie wystarczy. Chciałbym nagrać te zabiegi od początku do końca. Kiedy już tym balsamem do skór olejowanych, do notebooków olejowanych, to jest wersja bezbarwna, to co pokazywałem przed chwilą. Kiedy go zakonserwuję, to będę chciał zabezpieczyć też kapelusz trochę bardziej natłuszczając go. Wicher się zerwał. Natłuszczając go tym produktem, czyli Safir Dabin. Jest to mieszanka olejów z foki, z łososia. Bardzo polecany produkt do konserwacji obuwia i innej galanterii. Sprawdziłem już te produkty na małym skrawku, czy ta skóra, którą tu mam, czy ona pociemnieje. Nie widać, żeby cokolwiek się stało tutaj z tyłu. W tym miejscu natuściłem go i no, może fokus dobrze nie łapie tego. O, tu się nic nie wydarzyło w tym kapeluszu, więc to robiłem oczywiście tym balsamem, tak? Więc myślę, że ta konserwacja przebiegnie bezpiecznie. Zmienimy zaraz rzut kamery. Założę porządny sprzęt, który pozwoli to fajnie nagrać. I co? I do zobaczenia za chwilę.